4,94 lewy to 9 zł na polskie. Przychodźcie tu, kupcie sobie, popróbujcie tych smaków. Ale kupicie to zdecydowanie drożej niż byście kupili. Po prostu je wydać na coś innego, a nie przepłacić, bo bardzo jest łatwo. Press me, won't like it. Be a soul man, please don't try it. Really, why do they always? Nah, don't try it. You can't feed me lies, I'll buy it. Ale głównie handel opiera się na sprzedawaniu replik, podróbek znanych firm. Cały czas będziecie nagabywani przez kogoś do kupienia czegoś. Lody w Bułgarii są bardzo drogie. People love to lie, people forget, stop, remember that. We done them good. Lodówki, zmywarki, jakieś grille. People love to try, people love to lie. Yeah, this is London, mind the gap. Teraz sobie uświadomiłem, że może jakieś bzdury o tych świecach gadam. Unikajcie jak ognia, ceny kosmiczne. Gdzie jesteś? Do marketu idziemy dzisiaj. Cześć, z tej strony Paweł. I Galina. Dzisiaj witamy się z Wami z Bułgarii, a konkretnie ze Słonecznego Brzegu. Praktycznie pogoda jest tutaj codziennie gwarantowana. 30 stopni, słoneczko i upał. Ale dzisiaj akurat tak się trafiło, że mamy dzień trochę pochmurny. Także ten dzień wykorzystamy na to, żeby pokazać Wam ceny, jakie tutaj są. Takich podstawowych produktów, jakieś piwko, coś do zjedzenia. Oczywiście nie będziemy obchodzić całego kurortu, bo tu na każdym kroku możecie coś kupić. Damy Wam po prostu kilka porad, gdzie najlepiej się tutaj zaopatrywać, żeby na koniec pobytu zaoszczędzić dobre parę stówek. Albo nie, żeby te stówki zabrać do domu, ale żeby po prostu je wydać na coś innego, a nie przepłacić, bo bardzo jest łatwo w Słonecznym Brzegu tą samą rzecz kupić w sklepie, który jest 20 metrów dalej, 2 razy drożej. Ale za chwilę przejdziemy do konkretów. Ruszamy. To sytuacja wygląda tak, że najlepiej jak sobie kupicie euro w Polsce i potem euro wymienicie tutaj w Słonecznym Brzegu na lewy, czyli ich bułgarską walutę. I taka wymiana jest w tym momencie po kursie 1,95 lewa za 1 euro. 1,90. 1,95 jest w tym momencie, dzisiaj już jest 1,95. Wczoraj było 1,91. My jeszcze wymieniliśmy po 1,91. A wymienia się najlepiej gdzie? W banku. Tylko w banku. W banku. Najlepiej iść wymienić w banku. Są tutaj wszędzie, na każdym kroku małe kantory. Ale najpewniejsza sytuacja to iść sobie do banku wymienić. Tam Was nikt nie oszuka, nie uda, że nie wie o co Ci chodzi i tak dalej. Także 1,95 lewa to 1 euro w tym momencie, co daje jakieś 2,30 złotego. 2,30 to 1 lewa. Tak, dobrze mówię? W tą stronę dobrze. 2,30 to 1 lewa. Inaczej sytuacja się ma, jak płacicie kartą, bo ja płacę kartą. Mam wykupiony taki pakiet zagraniczny, gdzie nie nalicza mi żadnej prowizji, bo trzeba wiedzieć, że jak sobie pojedziecie i będziecie płacić kartą bez takiego wykupionego pakietu, no to będą Wam liczyć dosyć sporą prowizję, także na koniec pobytu może się okazać, że ze 2 stówki, a może nawet więcej wydaliście na prowizję, także to jest bez sensu, trzeba kupować pakiet zagraniczny. Ale do rzeczy, ja mam konto w takim banku na a kończy się na ry, a pomiędzy tym jest Lio w środku. I w tym banku sobie wykupiłem pakiet zagraniczny i przelicza mi płatność kartą jako 2,38. 1 lewa to 2,38. No czyli ile? O jakieś 7 groszy, 7-8 groszy więcej niż jakbym sobie płacił gotówką. Także najbardziej warto mieć gotówkę, tak jak Wam powiedziałem. Living life just multitasking. Smile like a horror movie, I'm laughing. Motivated and focused, crafting. Dash something in a break, all your eggs in a basket. Can't handle it, why you asking? Can't handle it, why you asking? Can't handle it, why you... My już sytuację tu na Słonecznym Brzegu mamy na tyle obcykaną, że wiemy, że w całym praktycznie tym kurorcie jest jeden market, w którym się bardzo opłaca robić zakupy. Nazywa się on jak? Nie pamiętam. Galina nie pamięta, Ale ja pamiętam, że nazywa się Mladost. Znajdźcie sobie ten market na mapce
i idźcie tam w ciemno. Tam kupicie po prostu wszystko po najlepszych, najniższych cenach. To nie Polska, tu się nie zatrzymają. O, dobra, idziemy. To nie Polska, co? Nie, Tutaj nie staną. nie. Nie ma takich przepisów. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już praktycznie przy samym wejściu do supermarketu Mladost. W tamtą stronę siedzimy sobie pod willą Valencia, a zatrzymaliśmy się tutaj dlatego, że muszę rozłączyć całą aparaturę. Aparat zdjąć z gimbala, zdjąć mikrofon duży, który mam na górze. No dlatego, że tutaj nie bardzo lubią, jak się w ogóle filmuje w środku i pokazuje ceny. Pewnie się boją konkurencji, tak ja sobie to tłumaczę, chociaż gdyby konkurencja chciała znać ceny, to by po prostu przyszła i te ceny spisała, bo tak to wygląda. Tutaj po drugiej stronie macie warzywniaki, gdzie kupicie głównie to owoce i pomidory, to można tak powiedzieć, ale kupicie to zdecydowanie drożej niż byście kupili w markecie Mladost, do którego idziemy. Ale te owoce są ładniejsze z kolei niż w markecie, bo w markecie macie poprzebierane, wydotykane. Bardzo duży tam panuje ruch. Ogólnie tutaj wszędzie w tym miejscu, wokoło tego marketu panuje duży ruch, bo to jest miejsce bardzo popularne wśród turystów, którzy tutaj przyjeżdżają. Nah, nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, told them, nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to improve. Podobne ceny jak na straganie, No, no nie? tylko tam, no tam pomidory też nie były takie rewelacyjne. Nie, ładniejsze chyba były. Tu jest trochę One są bardzo fajne, smaczne, No słodkie, bo to są bułgarskie. bułgarski malinowy. W tym sklepie macie ogromny wybór win. Głównie są to wina bułgarskie, ale są też mołdawskie. Ale raczej wszystko jest z Bułgarii. I co trzeba powiedzieć, wina są bardzo tanie. Do 2 dych macie tutaj naprawdę duży wybór. A do 3 to już praktycznie wszystko można tutaj kupić. Z małymi takimi drobnymi wyjątkami. A są też takie naboje, o takie naboje. 2 litry wina 2,99 lewa, czyli 7 zł powiedzmy, że to jest w przybliżeniu. Takie wina jak tutaj trzymam, 1,5 litrowe, możecie spotkać też na straganach przy promenadzie i w pobliżu plaży, na takich straganach z warzywami, z różnymi rzeczami. Mają też takie coś, mówią, że to oni produkują, a tutaj w markecie kupujecie to po 8 lewa, a oczywiście przy plaży to produkowane w cudzysłowie przez lokalnych mieszkańców kosztuje 15 lewa, także tak tutaj się robi biznesik. Jest i polski akcent, żubrówka nasza, 0,7. Żubrówka z kłosem i sokiem jabłkowym. Tak. Czyli tak jak powinno być. Ile kosztuje? 16,39. 16,39 lewa, 38 zł na polskie. No 0,7 z sokiem, rozsądna cena, myślę. Question everything, told them, nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be yourself, man, please don't try it. Really, why do they always? Red Bullika zawsze warto wypić. 2,49 lewa, koło 6 cena. Bułgaria słynie z koziego sera, No to jest przepyszne. bardzo fajny. Dodaje się go do sałatki szopskiej, tak? Taka ich No, można sałatka i na kanapkę. i na kanapkę. Wybór tych serów jest ogromny. Po ile tu jajka? 3,94 lewa to 9 zł na polskie. I to elki duże. 9,30. Także nie wiem, czy w Polsce kupicie jajka Elkę, czyli duże, poniżej dychy. Takie same jajka, jak teraz Galina pokazywała, w sklepie małym, idąc no dosłownie stąd jakieś 100 metrów, kosztują już 6 lewa. Także, a tutaj 3,94. Zobaczcie, jaka to jest różnica i ile zostaje w kieszeni, jeśli kupujecie właśnie w takim markecie, a ile tracicie, jak kupujecie w tych innych sklepach mniejszych, czy też przyplażowych. A tu nie chcesz sobie trochę ten zamienić albo drugas, nie? Ja piję duże naboje. Dużo i ekonomicznie. To jest naboje. To są naboje właśnie, o których mówimy. Zaraz Wam pokażę te 2-litrowe piwa, o których mówię.
To jest coś takiego, burgasko. I ile kosztuje? 3,09 lewa. Oczywiście w tym najtańszym markecie, o którym mówiłem, Mladost, bo to samo piwo, idąc bardziej w stronę plaży do małego sklepu, kosztuje już 4,80 lewa, a jeszcze w innych sklepach kosztuje 5 lewa. Także tak ta sytuacja wygląda. Bardzo popularne tutaj piwo burgasko. I taka ciekawostka, tutaj w markecie Mladost złoty 59, to znaczy 1,59 lewa, co daje 3,80 na złotówki. A wszędzie indziej, we wszystkich małych sklepach i tych sklepach przyplażowych minimum 2,60 lewa musicie za to zapłacić. I ogólnie tutaj za wszystkie piwa od złoty 59 właśnie, mówię złotych, od 1,59 lewa do 2,20 lewa, a przy plażach od 2,50-60 do nawet ponad 3 lewa za te same produkty. Także to jest ta różnica, o której mówię. Coca-Cola, gdyby ktoś chciał wiedzieć, kosztuje 3,19 lewa, czyli około 7,60 na ten moment. Po ile chleb? Różne są ceny. A zwykły? Pokaż zwykły. To jest to, złoty 83 lewa. 1,83 lewa. Złoty 83 lewa, tak? Tak. 1,83 lewa. A na złotówki to jest 4,30. Czyli powiedzmy, że chleb w zaokrągleniu około 4 zł tutaj jest. A jest go dużo, patrzcie. Ten jest dobry. I jeszcze tam do samego końca. No, ale my nie bierzemy, mamy. Tak. Olej, moi drodzy, 3,09 lewa, czyli 7,30, 7,40 litrowy. Nie wiem, czy w Polsce za taką cenę kupicie. Kupi się za 7 zł olej? No, nie kupi się oleju za 7 zł. Coca-Cola duża 7,65 też się nie kupi. 2 litry piwa za 7 zł też nie kupicie. No także tak to wygląda. Ceny jajek też, to nie? Jajka jeszcze takie tanie. Podstawowe produkty potrzebne do życia są tutaj tańsze niż w Polsce. A pamiętamy, że to jest kurort, to jest Słoneczny Brzeg. Podejrzewam, że ceny gdzieś tam w głębi Bułgarii są jeszcze niższe niż tutaj. Ale to jest najtańszy sklep, jaki tutaj znajdziecie. Także kierujcie się z całego Słonecznego Brzegu, gdzie nie stacjonujecie. Zaplanujcie sobie wyprawę tutaj do Mladości i zaopatrzcie się. A w tym momencie kierujemy się już w drugą stronę, w kierunku plaży. Na stragany. Na stragany i do mniejszych sklepów i pokażemy Wam, jak ogromna jest różnica pomiędzy cenami w markecie Mladost, w którym byliśmy teraz, a jak ogromna jest cena w Siema. Tutaj wszędzie są taksówki. Bardzo mili ludzie w taksówkach. Ale jacy mają być, skoro tu się liczy kapucha? Ale to nieprawda. Kaska. Nieprawda. Taksówek jest pełno. W Słonecznym Brzegu jest pełno taksówek. Nie wiem, ile kosztuje. Nie jechaliśmy teraz. Jak przylatywaliśmy kiedyś z lotniska, no to zawsze braliśmy taksówkę i tu jechaliśmy 60 taksówką. lewa było. I wtedy płaciliśmy 60 lewa. Z Burgas do Słonecznego Brzegu 60 lewa kosztowała. Podejrzewam, że teraz jest więcej. Ile Red Bull? 3,89 malej. No, różnica jest. Przed momentem wyszliśmy ze sklepu. Nie nagrywałem tam za wiele, bo dużo kamer i ekspedientka od razu na nas patrzyła. Jak tylko wejdziesz z aparatem, to mają cię na oku. Ale o ile jest drożej? Kupiliśmy Red Bulla, za którego zapłaciliśmy 3,80 lewa, czyli 9,30 na polskie, a w markecie przed chwilą 6 zł. zapłaciliśmy niecałe 6 zł, czyli macie 3 zł przebitki na samym Red Bullu. Kupiłem też sobie piwko, tak żeby dla niepoznaki, bo jak wchodzi Polak, to piwko zawsze kupi. No to wziąłem piwko. Szumensko, 2,70 lewa, które kosztowało w markecie około tam złoty 60-70 lewa. No to jest przebitka. Także tak jak widać, doskonale widać gołym okiem, że robiąc zakupy w małych sklepach
przepłacicie, sporo przepłacicie. Na Red Bullu 1/3 praktycznie cenę macie przepłaconą. A to jeszcze nie jest promenada, bo my jesteśmy w tym miejscu tutaj. Przechodzimy przez ulicę i będziemy już przy promenadzie niedaleko plaży, gdzie ceny będą jeszcze wyższe. Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, told them, nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be yourself, man, please don't try it. Really, why do they always? Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, told them, nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Popularny temat wzdłuż promenady to pizza na kawałki. Jeden kawałek 3 lewa. W restauracji pizza takiej średniej wielkości 17 lewa. W tą stronę damy. Także nie do końca się to opłaca, ale jak nie chcesz jeść całej pizzy, to sobie kupisz taki kawałek za 3 lewa i jest spoko. Czy by był to fast food czy restauracja, to za 2 osoby, które sobie wezmą coś do picia typu na przykład Fanta, Schweppes, piwo czy cokolwiek innego i wezmą po jednym daniu, no to liczcie się z wydatkiem zawsze pomiędzy 45 a 50 lewa. Czapki, kapelusze od 5 do 10 lewa. Tutaj mamy klapki od 16 do 25 lewa. Tak wyglądają te ceny. No jest wszystko. Nie będę Wam już pokazywał całej tej promenady, bo wzdłuż całej promenady jest jedno i to samo. Wszędzie są te same rzeczy. Klapki, czapki, torebki, ręczniki, breloczki, skarpety, proporczyki, sukienki, spodnie. Po prostu wszystko tutaj jest. Wszystko znajdziecie, co byście sobie nie wymyślili, to na pewno to tutaj jest. Taka ciekawostka dla Was, jakby Was przypiliło. Jestem właśnie w miejskim kibelku niedaleko plaży. Sikanie i 2 kosztuje 1 lewa. To miejsce zaczyna tętnić życiem dopiero wieczorami, jak zresztą większość miejsc tutaj na promenadzie i na tych bocznych wszystkich uliczkach. Życie tętni wieczorem. Teraz jest około 20 bułgarskiego czasu, bo jak wiemy tu jest godzina później niż w Polsce, czyli 19 naszego. Wszystko się zaczyna dopiero rozkręcać, a naokoło wszędzie, tak jak mówiłem wcześniej, stragany, zakupy. Sprzedadzą Wam wszystko, najczęściej to, czego w ogóle nie potrzebujecie. Albo dopiero sobie zdacie sprawę w tym momencie, że to akurat jest to, czego szukacie. Tylko jedno miejsce, gdzie dostaniecie koszulkę Interu Mediolan z finału Ligi Mistrzów. Właśnie tutaj ją mamy. Tak jak mówiłem, tutaj się kupi wszystko, nawet to, czego nie ma na oficjalnych stronach Nike, to na Słonecznym Brzegu jest. Także tak to wygląda. A oprócz tego koszulki wszystkich drużyn piłkarskich tutaj mamy na większych ludzi i na małych ludzi. Tutaj z tej strony Zobacz, wszystko jest. dobra jest. Bułgaria słynie również z produkcji olejku różanego i takich produktów różanych od mydeł, perfum, żeli, szamponów, a kończywszy na świecach, nawet i sokach różanych. Świece są różane czy nie ma świec? Były, no właśnie, dobrze mówię, bo tak teraz sobie uświadomiłem, że może jakieś bzdury o tych świecach gadam, ale też widziałem właśnie te świece. Także różą stoi Bułgaria, różą stoi Słoneczny Brzeg, wszędzie te wyroby i produkty z olejku różanego tutaj kupicie. Galina, i co na takich straganach można kupić? A wszystko można kupić. Od replików, wszystkich marek, plecaki, bluzy, spodnie, kurtki, ręczniki są bardzo ładne, Zegarki nawet Zegarki. złote widziałem. Perfumy replikowe, Wisiorki jakieś też takie ich nie- niby złote oczywiście. no pod złoto, srebro też duże jest tu, perfumy replikowe, Zabawki. zabawki dla dzieci, no wszystko. Wszystko no, jest. No właśnie. Tak jak słyszycie, po prostu wszystko. Torebki, plecaki, klapki, po prostu wszystko tutaj kupicie. Ale głównie handel opiera się na sprzedawaniu replik, podróbek znanych firm. I tak kupicie spodenki za od 10 do 25 lewa. Bluzy już takie porządniejsze 50 lewa, z tego co widziałem.
klapki od 15 do 30 lewa. No, ceny są bardzo podobne w każdym z tych straganów. Ręczniki duże po 10 lewa. No, musicie sobie przejść i zobaczyć. Patryk, co masz? Lody tajskie. Lody tajskie. Ile takie lody? 10 lewa, drogo powiem. 10 lewa. Pudełeczko takie nieduże, co? No już trochę zjadłem. 20, prawie 4 zł. Lody w Bułgarii są bardzo drogie. No, Każde, jakie by to nie były. Tajskie czy nie tajskie, bardzo drogie. ale dobre. Podsumowując, ceny na promenadzie i w małych sklepach czy turystycznych marketach, jakich jest w Słonecznym Brzegu mnóstwo, Takich marketów Aldo, jak tam za mną widać, jest w Słonecznym Brzegu bardzo, bardzo dużo. Unikajcie jak ognia, ceny kosmiczne. śmiało możemy przyjąć, że przyjdzie nam zapłacić między 40 a 50% więcej niż w markecie Mladost, który już widzieliście, czy markecie Żanet, który teraz zobaczycie. Drugim takim dużym i tanim marketem jest Żanet Grand Market, pod który właśnie teraz przyjechaliśmy. Tylko tu jest taka mała nieścisłość, to nie jest sam Słoneczny Brzeg, a to gdzie jest? W jakiej miejscowości? Nesebar. To jest w Nesebarze, od miejsca, gdzie my stacjonujemy, niedaleko hotelu Royal Sun. Jesteśmy w hotelu Laguna 3. To jest jakieś 3 km, 8-9 minut jazdy samochodem. Żanet Grand Market to jeszcze tańsza opcja niż Mladost, a dodatkowo jest tu po prostu wszystko, więc jeśli potrzebujecie czegoś specyficznego, czego nie możecie dostać w Słonecznym Brzegu, założę się, że w Żanecie to jest. To jest ogromny market cash and carry, nawet nie dam rady wam tutaj wszystkiego pokazać. Coś na zasadzie makro, ale 2 razy większy, piętrowy, ale już mnie tu ochrona wyczaiła, a już za mną chodzą, żeby nie nagrywać. Na górze macie pralki, lodówki, zmywarki, jakieś grille, takie pierdoły. Powiem wam szczerze, jak patrzę tu po cenach, no to ceny są takie polskie, bardzo zbliżone. Niektóre produkty dużo taniej niż w Polsce, inne podobnie jak w Polsce. Także nie powinny was przerażać tutejsze ceny, akurat w tym markecie. Zdecydowanie taniej niż na Słonecznym Brzegu w każdym sklepie. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, z Mladost, tym marketem, który jest w Słonecznym Brzegu, można te ceny tutaj porównywać. Alejka z winami jest ogromna, ceny od 5 do 20 lewa za flaszkę, ale wybór naprawdę oszałamiający, tak jak zresztą całego alkoholu. Chowam się tu między półkami, żeby mnie ochroniarze nie dopadli, oni tam są. Dużą furorę robi tutaj stoisko ze świeżym żarciem, sałatki, mięsa, grillowane, niegrillowane, gotowane, ryby, wszystko tutaj można dostać. Wszystko tutaj jest, no i naprawdę ludzi jest tam bardzo dużo. Jest i polski akcent na alkoholach. Krupniczek musi się znaleźć wszędzie. A jaki taniutki, 200, 4 lewe. Bardzo to jest tanio. Poniżej dychy, 200 krupnika. Już po zakupach ja układam scenografię do ostatniej zamykającej film sceny. No i po mełniku. Takie właśnie są koszta produkcji tego filmu. No dobra, moi drodzy, łupy już rozpakowane w większej części. Ekipa jeszcze pracuje nad rozpakowaniem toreb, a ja w międzyczasie pokażę wam, na co warto zwrócić uwagę, wybierając się do marketu Mladost czy do marketu Żanet Grand Market. Pozwolicie, że przepłuczę usta. Akurat w tym momencie dla odmiany od bułgarskiego piwa typu Burgasko, Kamienica czy Astika piję stouta, Hobgoblina. Hobgoblin Stout. I takie piwo kupicie w Żanecie Grand Market w Nesebarze, w tym dużym markecie, który przed chwilą widzieliście. Bardzo duży wybór piw regionalnych, rzemieślniczych, bułgarskich i zagranicznych znajduje się w tym markecie w Słonecznym Brzegu, w sklepach
nie uświadczycie takich piw, także jeśli lubicie dla odmiany czasami napić się jakiegoś innego piwka, zapraszam do Żaneta. Tam jest ogromny wybór browarów. To tak na marginesie. Na marginesie, a na początku. Widzicie, kto o czym myśli, nie? Bardzo popularne w Bułgarii tego typu butelki. Tu jest akurat 2 litry i 300 ml gratis. To jest piwo Burgasko. Takie butelki są też z piwa Astika i piwa Kamienica. Cena sugerowana 3,09 lewa, czyli naprawdę niedrogo, bo półlitrowa puszka tego piwa kosztuje 1,80 lewa w markecie. W innych sklepach, małych sklepach i sklepach przyplażowych między 2,60 a 2,80 kosztuje mała puszka, a taka butelka kosztuje około 5 lewa we wszystkich innych sklepach poza marketami, tak? Także takie butelki piwa, nie zdziwcie się, bardzo popularne, bardzo chodliwe, ludzie to kupują. Oczywiście to trzeba wypić szybko, tak? Trzeba to rozlać, jak jest Was więcej, 4-5 osób, rozlewamy, żeby się nie wygazowało i nie ogrzało, no bo wtedy jest niepijalne całkowicie. Ale jak jest zimne, schłodzone, a za oknem 33 stopnie, no to naprawdę wchodzi pięknie. Co jeszcze można kupić ciekawego w marketach? Miałem dla Was takie fajne wino Mełnik bułgarski przygotowany. Tutaj Mełnik, Trakija, Merło, Kadarka to są takie najbardziej popularne czerwone wina z Bułgarii. No niestety, robiąc tą scenografię, układając potłukłem tego Mełnika, mam dla Was tradycyjną Warnę, którą też znamy z Polski. Troszkę inne etykietki są w Polsce, ale Warna to jest coś takiego półsłodkie wino, smakujące praktycznie każdemu. Szkoda mi tego Mełnika, bo to jest, jak tu będziecie, spróbujcie sobie Mełnika. Kupcie takie wino Mełnik, czerwone, półsłodkie wino, bardzo smaczne. Wina w Bułgarii kupicie niedrogo. Pomiędzy 5 a 10 lewa jest ogromny wybór, bardzo szeroki wybór win bułgarskich w tej cenie, półsłodkich, słodkich, półwytrawnych, wytrawnych, jakich chcecie. No i właśnie te Trakije, Mełniki, Merła kupicie w tej cenie. Cały czas mówię o marketach, nie mówię o małych sklepach, bo w sklepach małych są ceny turystyczne tu w Słonecznym Brzegu. Cały czas opieram się na tych 2 marketach, które Wam pokazywałem. Duży wybór wódek, rakii, takich wysokoprocentowych alkoholi, których ja akurat nie piję, bo źle się później czuję na drugi dzień. To już chyba nie te lata, żeby pić takie alkohole. Także ja sobie odpuszczam, ale ogromny wybór w markecie. Czy byście poszli do Mladosti, czy do Żaneta, macie tak, potem. Takie przykładowe ceny. Finlandia, wódka, jeśli lubicie, połówka kosztuje 20 lewa, czyli powiedzmy, że 47-8 zł. Ceny są takie bardzo podobne, powiedzmy, do cen polskich, może troszkę w niektórych wypadkach wyższe, a w niektórych trochę niższe, bo spotkałem też wódki, które są w cenach niższych niż w Polsce. Łyskacze i tak, no już nie będę opowiadał o tym wszystkim, bo to wszystko jest, no market jak market, tak? Ceny bardzo porównywalne z cenami w polskich marketach. W Bułgarii tu wybrałem tylko kilka takich, oni to nazywają świeżych produktów. Świeże produkty, czyli na nasze to jest taka garmażerka, to są produkty już zrobione i gotowe do spożycia, można je jedynie podgrzać ewentualnie. Bardzo duży wybór w tych 2 marketach, które pokazywałem, jest takich rzeczy i polecam sobie kupować co ileś tam dni i sobie jeść, bo możecie z tego stworzyć pełnowartościowe obiady. No nie wiem, na nawet cały pobyt tego jest tak dużo różnych rodzajów mięs, dużo różnych rodzajów sałatek, surówek, kiełbas, kotletów, owoców morza. Po prostu jest wszystko, jest w niezłych cenach, bo biorąc pod uwagę, że jak pójdziecie do restauracji, to za obiad dla 2 osób, jak podam od razu dla 2 osób, po jednym daniu biorą 2 osoby, do tego biorą piwka i płacicie 50 lewa.
między 45 a 50 lewa. Płacicie gdzie byście nie poszli. Byłem w kilku restauracjach i zawsze kwota wychodzi między 45 a 50 lewa, a w markecie za te pieniądze będziecie mieć obiady na 3 kolejne dni. I wcale nie gorsze, a powiedziałbym, że w smaku mogą być nawet i lepsze. Bo bardzo dobre są te wyroby garmażeryjne w tych dwóch marketach. Tu mam dla przykładu, wziąłem tylko kilka rzeczy. Tu jest cukinia zapiekana z serem w środku. Tu dla przykładu wziąłem sałatkę. Sałatka jest z białej kapusty, z kukurydzą. Widzę, że jest też koperek i zapewne ten typowo taki bułgarski śmietanowo-koperkowy sos, coś takiego jak te zimne ich zupy tarator. To też proponuję zwrócić uwagę, nie mam akurat tego, ale ten chłodnik bułgarski, tradycyjny tarator, to się kupuje też w marketach w butelkach, coś takiego jak maślanka u nas, tak mniej więcej to wygląda. Spróbujcie sobie, może Wam przypaść do gustu. Tu wziąłem takie malutkie gołąbki. To są gołąbki zawinięte w liść kapusty, w środku jest mięso. Te wszystkie produkty leżą w ogromnej takiej długiej ladzie i tylko pokazujecie Pani, co byście chcieli sobie wybrać i ona Wam nakłada. Są 3 rodzaje pudełek. Duże pudełko to jest duże pudełko, połowa tego to jest mniejsze pudełko, jeszcze jest takie bardzo małe pudełko. Bardzo małe pudełko wygląda tak. My do takich pudełek pakujemy papryczki jalapeno, bo lubimy na ostro. O, proszę, leje się. Lubimy na ostro, także papryczka zawsze u nas musi być. Także na całą tą sekcję garmażeryjną, to świeże jedzenie, które tam jest opisane jako fresh food, zwróćcie uwagę, nie bójcie się tego, to są bardzo dobre, świeże, smaczne produkty, które zastąpią Wam chodzenie do restauracji i pozwolą zaoszczędzić sporo, naprawdę sporo, a nie stracicie nic na smaku, bo to są pyszne, świetne wyroby. Jest tego bardzo dużo, tak jak mówiłem. Ja mam tylko przykładowe sprawy. Takie coś jest bardzo popularne w Bułgarii. Ziemniak z przyprawami, wrzucacie na patelnię, podsmażacie, macie gotowe żarcie. Nie znacie takiego smaku z Polski na pewno. Spróbujcie tych ziemniaków. Uwierzcie mi na słowo. Jeśli są niedobre, to napiszcie mi w komentarzach, wyzywajcie mnie, ale myślę, że tego nie zrobicie, bo to jest bardzo dobra rzecz. To, co jeszcze możecie spotkać w tych większych marketach, to jest gruzińska lemoniada. Fenomenalna rzecz. Spróbujcie, jak będziecie w markecie. Ja to widziałem w markecie Żanet. W mladości tego nie widziałem, ale smaków jest chyba 4. Winogronowy, gruszkowy, jakaś trawa cytrynowa chyba. W każdym razie ja tu mam gruszkę. Lemoniada gruzińska. Spróbujcie, jak tutaj będziecie. Co ja tu jeszcze mam? Mam coś może fajnego dla kobiet. Zobaczcie sobie. Porcelana bułgarska. Tradycyjnie malowana w tradycyjne wzory bułgarskie. Z tym to trzeba ostrożnie, bo by mi Galina żyć nie dała. Proszę bardzo, tak to wygląda. Dużo jest w markecie, to jest tylko w markecie Żanet, Grand Market. Dużo jest takich produktów, dużo jest talerzy. Bardzo ładnych, bo no, ja jestem facetem, a mi się to podoba. Zobaczcie, fajnie to wygląda. 10-11 lewa kosztują takie talerze. Za sztukę oczywiście, nie? Głębokie, płaskie, jakieś takie głęboki talerz, coś jak wyglądający jak patelnia. Taki głęboki talerz z rączką, nie? To też tam takie są. Bardzo dużo takich rzeczy jest. No i to o tych cenach mniej więcej odcinek by się kończył na tym. Są pytania i pewnie będą zawsze, jak to się ma do Polski. Ciężko mi to na pierwszy tak rzut oka ocenić, jak to się ma do cen polskich. Wydaje mi się, że Bułgaria, jeśli chodzi o restauracje, knajpy i jakieś bary, takie rzeczy, jest droższa niż Polska. Tylko że nie mam za bardzo porównania też do Polski tej nadmorskiej, w tych miejscowościach nad morzem. Nie wiem, jakie tam są ceny. Słyszy się o tych paragonach grozy,
i tym podobnych sprawach. Jednak powiedziałbym, że w restauracjach bułgarskich jest nieco drożej niż w Polsce. Markety, bardzo podobne ceny. Te dwa markety, które Wam pokazałem, niektóre rzeczy są w cenach polskich, niektóre są tańsze, a niektóre są trochę droższe. Nie powiedziałbym, że Bułgaria jest droższa od Polski, jeśli chodzi o ceny marketowe, bo jeśli chodzi o ceny turystyczne w sklepach turystycznych, jest na pewno drożej. Także zależy, gdzie będziecie robić zakupy. Jeśli się będziecie trzymać tych miejsc, które Wam pokazałem w tym filmie, wyjdziecie na tym dobrze i na pewno nie powiecie, że jakoś bardzo przepłaciliście i że jest jakaś wielka różnica z Polską, bo tej różnicy po prostu nie widać. No i co? No i chyba tyle. Piszcie swoje wrażenia, piszcie swoje komentarze. Może też byliście tutaj w Bułgarii, jak Wam się te ceny wydają w porównaniu z Polską. Może macie doświadczenia z polskiego morza, bo ja ich nie mam, już dawno mnie tam nie było. Jak to wyglądają cenowo te restauracje. Dla mnie restauracje w Bułgarii są drogie. Są sporo droższe niż były 2 lata temu, jak tutaj byłem. Już w ogóle diametralna różnica jest między tym, co było 3 lata temu, bo 3 lata temu też tutaj byliśmy w pandemii, także było bardzo tanio. To, co się zmieniło w bułgarskich tutaj straganach, małych sklepach i innych stoiskach, to to, że przyjmują teraz płatności kartą, a wcześniej tego bardzo unikali. Także teraz poszli trochę do przodu i tą płatność kartą już honorują. Myślę, że to tyle. Zwróćcie uwagę na te dwa markety, które Wam podałem, bo tam jest najtaniej. Bułgaria i Polska cenowo bardzo zbliżone moim zdaniem. I już. Kończymy odcinek, a widzimy się w następnym programie. Na razie.